Hej, mam na imię Milena, mieszkam w Sztokholmie od 2017 roku i prowadzę na Facebooku profil Sztokholmianka, gdzie piszę o tym, co się w naszym mieście dzieje, albo jakieś oczywiście różne ciekawostki związane ze Szwecją też tam się pojawiają. W Sztokholmie, czego najbardziej mi brakuje w Sztokholmie? Brakuje mi pierogów, tak naprawdę, ale nie, to jest troszeczkę żartuję. Jeżeli chodzi o dystans między Polską a Szwecją, to nie jest to tak daleko i zajmuje to około 1,5 godziny, żeby polecieć do Polski, więc nie mam tak naprawdę takich dużych problemów z tym, co zostawiłam w Polsce poza rodziną. Rodzina i znajomi to jest chyba coś, czego najbardziej mi brakuje. Mam kota ze sobą w Szwecji, którego przywiozłam z Polski, ale to jest niestety jedyny członek rodziny, którego można po prostu spakować, wiesz, w walizkę i przewieźć, a niestety mamy, czy babci, czy taty, czy rodzeństwa niestety już w tę walizkę nie wsadzę. Może kiedyś się zdecydują na przeprowadzkę, w co wątpię, ale zobaczymy jak to jest. Więc rodzina i przyjaciele, to jest to, czego najbardziej mi brakuje. Jeżeli chodzi o rzeczy, które są dziwne w Szwecji, to jest ich dużo, ale nie są aż tak spore, powiem szczerze. Były różne takie małe drobnostki, jak malutkie karteczki wieszane na drzwiach, w których ludzie wyrażają swoją frustrację, albo ludzie nie potrafią na przykład przeprosić, jeżeli stoją w kolejce, albo jeżeli ja stoję im na drodze, to będą stali za mną i fukali, tak żebym ja się zorientowała, że za długo wybieram to mleko, albo za długo patrzę na to, która śmietana jest najtańsza, albo coś takiego, ale za nic w świecie nie powiedzą: oj, przepraszam, bo ja muszę wziąć to swoje mleko, ponieważ może doprowadzić do konfliktu, a Szwedzi za absolutnie każdą cenę dążą do tego, żeby konfliktów unikać i żeby było jak najprzyjemniej, i przez to bardzo często jest tutaj używana pasywna agresja zamiast tego. To jest najbardziej akceptowalna forma konfliktów, to te małe karteczki, które się wiesza, one na ścianach, na drzwiach, na czymkolwiek. Możesz tam napisać cokolwiek chcesz, możesz napisać: ty złodzieju, który mi ukradłeś dżinsy z pralni, a żeby ci tam ręka uschła albo cokolwiek. I to jest jak najbardziej akceptowalne, natomiast nie możesz powiedzieć tego wprost, musisz to napisać na karteczce i wtedy to jest okej. Nadal mnie zaskakuje bardzo wiele rzeczy i zaskakuje mnie nadal to, że nikt tak naprawdę nie interesuje się tym, co ty robisz. Bardzo często jest tak, że ktoś wychodzi na przykład w piżamie do sklepów w środku zimy i ja nadal się zaskakuję, w jaki sposób, że jest im w ogóle nie zimno przede wszystkim w tej piżamie. I to jest coś, co Szwedzi w ogóle na to mają zupełną olewkę. To jest, możesz się ubierać jakkolwiek, możesz robić cokolwiek, możesz być kimkolwiek i nikt ci nie zrobi żadnych komentarzy a propos tego, co robisz albo jak wyglądasz. Może to też być związane z tym, że oni unikają tych konfliktów, tak jak wcześniej wspomniałam, ale bardziej jest to kwestia tego, że oni naprawdę się nie interesują i tu możesz robić cokolwiek i wszystkim to jest po prostu obojętne. I to jest fajne, to mi się bardzo podoba. Natomiast to unikanie konfliktów za wszelką cenę jest dla mnie troszeczkę ciężką sprawą do przełknięcia, ponieważ nigdy nie wiesz, co tak naprawdę Szwed myśli, ani co czuje o tobie, ponieważ zawsze oni odpowiedzą w sposób przyjazny, zawsze jest to wszystko na tak, wszystko jest okej, a później się dowiadujesz, że to wcale tak nie było i wiesz, to jest troszeczkę, z mojego polskiego punktu widzenia jest to troszeczkę fałszywe, natomiast w Szwecji mówimy na to bardzo pięknie, że to oni unikają konfliktu za wszelką cenę. Wiesz co, często się spotykam z takim stwierdzeniem, że nie istnieje coś takiego jak kuchnia szwedzka tak naprawdę. I jak tutaj mieszkam, to coraz bardziej przekonuję się, że mało jest typowo szwedzkich rzeczy, które Szwedzi jedzą. Bo najbardziej taką popularną szwedzką rzeczą, którą bym powiedziała, to jest cynamonowa bułka na przykład. Albo klopsiki z makaronem, co brzmi bardzo
włosko. Mają też, co oni tam mają, dużo ryb, które tak naprawdę też, no wiesz, rybę się je generalnie wszędzie, więc nie ma czegoś takiego, jak co jest typowo szwedzkie. Może być to na przykład chleb, który bardzo mnie zaskoczył, bo mają tutaj chleb, który jest płaski, bardzo wiele rodzajów chleba, które są na przykład taką wersją tortilli, ale kwadratową na przykład. Jest to dość ciekawa sprawa. I na absolutnie każde święta je się dokładnie to samo. To są ziemniaki, to jest łosoś, to są śledzie, jakiś śmietanowy sos z koperkiem i kawiorem, albo takie specjalne kiełbaski, takie maluśkie kiełbaski, które się nacina jeszcze w specjalny sposób, żeby podobno przypominały świnki, ale ja w życiu tego nie widziałam w tym świnek, nie wiem w jaki sposób oni to widzą, świnki. Plus oczywiście zalewa się to wódką, która jest doprawiana masą różnych przypraw i ziół. I to jest generalnie tak najbardziej szwedzkie jedzenie i uważam, że polskiego jedzenia, no to niestety nie przebije. No co może przebić nasze polskie pierogi albo bigos? Tego się po prostu przebić nie da. Natomiast słodycze są po prostu fantastyczne w Szwecji. Bardzo dużo rzeczy zawiera marcepan. I takie, tak już wspominałam o tej cynamonowej bułce, nawet ta cynamonowa bułka ma marcepan, bo to jest drożdżówka, która ma nadzienie zrobione z masy marcepanowej z dodatkiem tego cynamonu. Więc to nawet w tym jest marcepan. Mają też bułeczki kardamonowe, mają specjalne takie ciasteczka, które się nazywają masarin i to jest po prostu niebo w gębie. Jest to po prostu zwykła babka piaskowa w foremce metalowej z takim smakiem marcepanu i polewą. O, dobre to jest, a najbardziej uwielbiam semlę. Semla, jak sobie wyobrazić, ptysia, który jest w miękkiej bułeczce pszennej. Dół jest posmarowany masą marcepanową i przełożysz to waniliową, bitą śmietaną. To jest semla, to jest absolutnie niebo w gębie i słodycze niestety przebijają polską kuchnię. Tak, niestety słodycze są lepsze niż polskie pączki czy faworki. Chociaż szarlotka mojej mamy, to absolutnie tego się przebić nie da. Największa zaleta Szwedów to właśnie to, że oni się tak niczym nie interesują, co ty robisz. Jest tutaj ogrom spokoju, jest tutaj ogrom tolerancji, jest tutaj otwartość na odmienność. Więc tu jest ogólnie raj dla ludzi, którzy chcą się ubierać inaczej, tu jest raj dla ludzi, którzy chcą myśleć inaczej, nikt ci nie będzie robił uwag na ten temat. Chociaż to może się też związać z tym, że nie powiedzą ci po prostu głośno, ale czego nie słyszysz, to cię tak naprawdę, wiesz, nie interesuje, więc można bez problemu robić, co ci się tylko podoba. I jeszcze jedna zaleta Szwedów to to, że bardzo szanują cudzą, a także swoją własność. Mamy tutaj bardzo dużo parków i są tam specjalne miejsca do grillowania i wygląda to, że masz wielki grill, są też ławeczki do siedzenia, jest nawet drewno porąbane, żeby rozpalić ognisko albo po prostu, żeby zacząć grillować. Nikt tego nie maluje żadnym graffiti, zawsze jest wszystko posprzątane, wszystko jest pięknie tak zostawione, jak było. I to jest ogromna zaleta dla Szwedów, że szanują po prostu środowisko. To też wiąże się z tym, że segregujemy odpady. To też wiąże się z tym, że uzyskujemy energię elektryczną z odnawialnych źródeł. To wiąże się w zasadzie ze wszystkim, nawet ze znienawidzonym przez Szwedów podatkiem na torebki plastikowe, które spowodowało, że 2 razy droższe są te torebki, no i trzeba niestety nosić ze sobą własną torebkę szmacianą i to jest w tym momencie największy szwedzki problem, jaki istnieje. Mamy w Szwecji coś takiego, co nazywa się allemansrätter, czyli prawo wszystkich ludzi. I prawo wszystkich ludzi polega na tym, że możesz korzystać z natury
nawet na prywatnych terenach, byleby to było w jakimś odstępie od zabudowań. Jeżeli się nie mylę, to jest 100 metrów od zabudowań, ale tutaj mogę troszeczkę skłamać. I możesz po prostu rozbijać tam namiot, możesz nocować, jeżeli ci się podoba to wszystko, natomiast masz tu limit czasowy 24 godzin i masz także obowiązek pozostawić to miejsce w takim stanie, w jakim ono było, zanim człowiek tam się znalazł. Więc jeżeli posprzątasz, jeżeli zawiniesz się w przeciągu 24 godzin, nie ma problemu, możesz gdzieś tam, może nie w ogródku, tam u sąsiada, natomiast troszeczkę dalej, można sobie ustawić namiot i bez problemu tam przynocować. Nie ma problemu. W trakcie pandemii Szwecja miała swój własny pomysł na to, jak walczyć z tą pandemią i bardzo często też w polskich mediach, które czasem też śledzę, spotykałam takie wyrażenie jak szwedzki plan albo szwedzki pomysł na pandemię, co wiązało się z tym, że tak naprawdę nie to, że nie mieliśmy pomysłu, nie mieliśmy żadnych restrykcji, bo szwedzkie społeczeństwo jest zupełnie inne niż reszta Europy albo i świata, może nie Skandynawia. Do Skandynawii też są Szwedzi bardzo podobni. I mieliśmy tutaj praktycznie wolność z zachowaniem zaleceń od takiej instytucji, która nazywa się Folkhälsomyndigheten. Jest to bardzo fajna nazwa, no to po prostu ośrodek, który zajmuje się zdrowiem społeczeństwa, powiedzmy, no nazwijmy to w ten sposób. Mieliśmy zalecenia, żeby zostać w domu. Mieliśmy zalecenia, że przy najmniejszych objawach musimy oczywiście zostać w domu. I wszyscy to robili, ponieważ mieliśmy bardzo duże wsparcie również od rządu i ten pierwszy dzień w Szwecji, zazwyczaj kiedy bierzemy wolne albo chorobowe, on nie jest płatny, to jest po to, żeby go nie nadużywać, a przynajmniej nie nadużywać za bardzo. I w tym momencie, kiedy zaczęła się pandemia, zwracali nam tak naprawdę pieniądze za ten pierwszy dzień, żeby ludzie nie czuli się pokrzywdzeni, kiedy zostają w domu, nawet jeżeli trochę boli głowa, albo jeżeli zaczniemy kasłać, albo jeżeli zaczniemy kichać, cokolwiek z tych objawów covidowych się znajdzie. Więc tu mieliśmy bardzo duże wsparcie. Nie było czegoś takiego jak lockdown w życiu, natomiast pierwsze dni tej pandemii w Szwecji, to baliśmy się bardzo tego lockdownu i wzięliśmy oczywiście cały papier toaletowy spółek sklepowych zniknęły makarony, zniknęła mąka, wszystkie takie rzeczy, które mogliśmy sobie kupić na 2 tygodnie lockdownu albo czegoś, to zniknęło ze sklepowych półek, jak się okazało zupełnie bez potrzeby, bo nigdy to nie nastąpiło. A z takich największych rzeczy, co się u nas stało podczas pandemii, to było to, że mieliśmy zamknięte muzea, ale to też nieodgórnie, ponieważ po prostu mieliśmy ograniczenia co do liczby osób, które mogą się spotykać naraz i to było najpierw 8, później było 4, jakieś coś tam, więc muzea po prostu w takim wariancie nie mogły być otwarte, bo im się to nie opylało. Zamknęli nam kina, ale to też również dlatego, że po prostu nie opłacało się seansu robić dla 4 osób. A oprócz tego to mieliśmy zalecenia, żeby nosić maseczki, natomiast absolutnie nie obowiązek. I te maseczki mieliśmy nosić też generalnie tylko w transporcie publicznym i tylko w konkretnych godzinach, więc też nie cały czas. I to chyba wszystko tak naprawdę. Restauracje są zamknięte chyba teraz są otwarte do wpół do 11 wieczorem, a wcześniej były do wpół do 8 i to wiesz, to takie mieliśmy restrykcje. Osoby, które odwiedzają Szwecję,
powinny przede wszystkim mieć na uwadze to, że my już zapominamy, co to jest gotówka, więc jeżeli idziecie do kantoru, żeby wymienić sobie pieniądze, nie róbcie tego, są jakieś, płacicie kartą w zasadzie wszędzie i są w tym momencie jakieś specjalne karty, które mają jakiś niższy kurs przewalutowania. Ja tu już mieszkam w Szwecji, więc nie jestem ogólnie zorientowana w tym wszystkim. Chyba Revolut to jest jedna taka karta, którą warto mieć i którą większość poleca. A tak to poleciłabym na przykład korzystanie z natury tutaj, bo nie chodzi nam o to, żeby biegać po muzeach to każdy może wszędzie biegać. Natomiast w Szwecji mamy coś, czego nie ma gdzieś indziej, to jest bliskość wody, bliskość lasów i nawet na karcie miejskiej możemy używać łódek w Sztokholmie, które nas zabierają z jednej wyspy na drugą, a także na przykład na archipelag sztokholmski można sobie pojechać na karcie miejskiej, więc to jest coś, co bardzo, bardzo polecam, bo uczucie, kiedy się jedzie tą łodzią, jest naprawdę fantastyczne. Może wy w Gdańsku, no w Gdańsku może nie jest to takie nadzwyczajne, natomiast ja pochodzę z Warszawy, z okolic Warszawy i tam nie mamy za dużo wody, ani za dużo takich łódek do odwiedzania. Poza tym warto spróbować właśnie takich szwedzkich przysmaków i zobaczyć, jak tu się ogólnie mieszka. To, co was na pewno zaskoczy, to to, że w żadnym mieście nie ma wieżowców. Zabudowania są bardzo niskie, nie ma różnych fabryk w środku miasta, nie ma czegoś takiego jak dzielnice industrialne albo coś takiego. I jeżeli są galerie handlowe, to są one malusieńkie i naprawdę nie będzie to nic imponującego, tak w porównaniu na przykład z Polską. I to też bardzo, bardzo mnie zaskoczyło na samym początku, że przyjechałam do stolicy, będę teraz mieszkała w stolicy i nie ma żadnych wieżowców, a budynki mają najwyżej 4 piętra, coś takiego. Więc to jest bardzo fajne, nie czuć, że się w ogóle jest w mieście. Trzeba korzystać właśnie z tego, korzystać z natury, korzystać ze wszystkiego, co tylko można. Tak jak wspominaliśmy wcześniej o tym Allemansrätten, że można sobie gdziekolwiek przenocować, a przynocuj sobie. Zrób sobie coś takiego, czego nie zrobisz w Polsce, bo przyjdzie zaraz ktoś, wezwie policję, bo tobie nie wolno. Weź namiot, człowieku, weź sobie przenocuj gdzieś tam na łonie natury i ciesz się tym, że tu jest dużo lasów, dużo wody, dużo wszystkiego i to wszystko jest dla ciebie.